Cześć! O, mój głos jeszcze nie jest perfekcyjny, ale robimy dzisiaj mesh topa, czyli siatkowy sweterek idealny na lato po to, żeby przykryć tylko bluzkę. On przecież nie ma nas grzać. To co? Zobaczmy, co będzie nam potrzebne. Ok, a więc dzisiaj potrzebujemy szydełko. Ja będę używała szydełka 5,5 mm. Jak słychać, mój głos jeszcze nie wrócił w 100% do formy, no ale muszę zacząć ten sweter, więc pewnie w trakcie filmu zobaczycie, jak mój głos się pewnie poprawia. Do tego ja będę używała włóczkę, której jeszcze tutaj nie było. Zobaczcie, jak ona się błyszczy. To jest włóczka od Yard RG Summer Dream. I to jest bardzo fajna włóczka, bo to jest włóczka, która ma w sobie 30% wiskozy i 70% bawełny. Więc jest świetna na letnie właśnie różne bluzki i topy. Ja mam dwa motki i te dwa motki mi bez problemu starczą. Podzieliłam je na 4 mniejsze, każdy po 50 gram, ponieważ tutaj włóczka ma 100 gram i 350 metrów. Ja sobie zważyłam i każdy mój motek ma 50 gram, więc 50 gram użyję na przód, 50 na tył, 50 na jeden rękaw i 50 na drugi rękaw. Jeżeli będziecie chcieli zrobić dłuższy ten mesh top, to na pewno będzie potrzebny przynajmniej dodatkowo jeden motek, jak nie dwa, bo to zależy, jak długi będziecie chcieli mieć. No i wszystko zależy od tego, jak będzie szeroki. Ja oczywiście w trakcie będę pokazywała, ile u mnie jest centymetrów. W zależności od tego, jaką macie budowę, to wiadomo, że ten mesh top będzie zbudowany, stworzony właśnie pod Was. Do tego oczywiście nie odstępujemy nożyczek i miareczki, bo tą miareczką będę pokazywała wszystkie wymiary naszego mesh topa. To co? Zaczynajmy. Dlaczego szydełko 5,5 mm do tak cienkiej włóczki? A to dlatego, że mesh top ma duże dziury, a chcę, żeby był jeszcze lżejszy niż zrobiony normalnym szydełkiem, dlatego te oczka będą na pewno luźniejsze niż standardowe, więc się nie przejmujcie. Oczywiście, jeżeli chcecie, żeby nie miał takich dużych dziur, to użyjcie mniejszego szydełka, ale wiadomo, że wtedy będzie więcej roboty. Na sam początek ja zmierzyłam się na szerokość i stwierdziłam, że zrobię na pewno trochę szersze. Zrobię łańcuszek, wszystko Wam pokażę, wszystko zmierzę. Ja zrobię tutaj teraz 82 oczka łańcuszka i do tego jeszcze dodatkowo 2, bo cały wzór będzie robiony oczkami łańcuszka oraz słupkami, więc początek musi mieć jeszcze więcej oczek. Więc hop, robię 82 plus 2, czyli łącznie 84 oczka i zaraz przeskoczę, pokażę, ile jest centymetrów, więc na bieżąco będę pokazywała, żeby to było jasne i zrozumiałe. Więc tworzymy łańcuszek i zaraz się spotykamy. Ok, zrobiłam 82 oczka i zaraz dorobię 2. Co jest ważne? Przy tym wzorze ilość oczek, która tutaj jest, musi się dzielić przez 3 plus 1. Co to znaczy? Wzór, który nam powstaje, to każda część to 3 oczka. Czyli jeżeli chcemy, żeby powstał nam równa ilość, no to musi po odjęciu jednego musi być podzielne przez 3. U mnie są to 82 oczka i jeżeli odejmę 1, to jest 81. 81 dzieli się bez problemu przez 3, więc wiem, że to pasuje. Dlaczego w taki sposób? Tak jak mówiłam, wzór, który tu jest, to są 3 oczka, ale po boku będziemy mieli po 2 oczka. Dlatego no 2 plus 2 to 4, stąd też podzielne przez 3 plus 1. I teraz do tych 82 oczek dorabiam 2, aby stworzyć początek. Czyli hop, 1 i 2. Teraz w trzecim oczku robię pierwszy słupek. Za chwilę oczywiście zmierzę, żeby było wszystko jasne. Narzut, wbijam się w trzecie oczko. Hop, i mam pierwszy słupek. I teraz zmierzę, żeby było widać, ile tu mi powstaje. Oczywiście nie zmieści się to całe na ekranie, ale
Postaram się, żeby było to jak najlepiej widoczne. Oczywiście rozciągam, bo wiem, że będzie za chwilę to trochę szersze i tutaj po rozciągnięciu wychodzi mi 62 cm. Ja w talii nie mam 2 razy 62 cm, ale stwierdziłam, że chcę, żeby po prostu ten mesh top był szerszy. On nie ma zupełnie przylegać do mojego ciała, tylko ma być luźny. Ja po zmierzeniu mam jakieś 80 cm, więc wiadomo, że 62 plus 62 to nie jest 80, tylko ponad 120. Więc na spokojnie wiem, że on będzie luźniejszy i będzie mi opadał na ramionach, bo to, co teraz zaczynam tworzyć, to jest przód i od razu mówię, tył jest dokładnie taki sam. Więc ja teraz zaczynam tworzyć sobie mój wzór. Wzór, który tutaj będziemy używać, to jest dość prosty wzór, który, tak jak mówiłam, składa się łącznie z 3 oczek. Więc teraz muszę sobie ominąć 2 oczka, tu zrobić 2 oczka, czyli robię 2 oczka łańcuszka i w tym momencie na łańcuszku mijam 2 oczka i dopiero robię w trzecim oczku. I teraz w tym trzecim oczku robię 2 słupki. Hop. 1 słupek i bez żadnego dodatkowego oczka robię drugi słupek. Wiem, że to się rozchodzi, to specjalnie ma tak być, pamiętając, że później po zmoczeniu tego na pewno to będzie jeszcze trochę szersze. Teraz znowu robię 2 oczka łańcuszka. Hop, na moim łańcuszku omijam znowu 2 oczka i znowu robię 2 słupki. Więc jak spojrzymy, to nasza część, czyli te 2 półsłupki i 2 oczka z każdej strony. Zobaczcie. Mój wzór, tak jak mówiłam, składa się z 3 oczek. Więc tak, tu zrobiłam 1 oczko, ale ono jest do tej części. Hop. Więc jedna, no ostrość, więc jedna część to jest oczko, 2 słupki, oczko. Więc to inaczej są 3 oczka, bo tutaj nie będziemy dodawać. Tu będzie w każdym później jeszcze znowu 2 słupki, więc tam nie będzie dodawania. Ono się nie będzie nam rozszerzać, ponieważ no, będziemy powtarzać ten sam wzór. Tak samo mówię, tutaj jest oczko, oczko i oczko. Dlaczego tu nie ma 2 oczek oddzielnie? Po to, żeby ten dół nam już nie mógł się bardziej rozciągnąć. Gdybyśmy stworzyli oddzielnie oczka na każdy słupek, to to byłoby jeszcze szersze, a w kolejnym zrobiłoby nam się węższe, więc lepiej mieć koniec ciut węższy, żeby się nie rozchodziło, niż później całość w górę. Ok, więc cały czas powtarzam ten wzór, czyli znowu robię 2 oczka łańcuszka, hop, tu mijam sobie 2 oczka łańcuszka i znowu w trzecim oczku robię 2 słupki, hop, bijam się. Najmniej wygodnie oczywiście jest jak zwykle na łańcuszku. Zobaczcie, że w kolejnych rzędach będzie dużo przyjemniejsze to. Więc tak powtarzam do końca rzędu i zaraz spotkamy się na końcu tego rzędu. Ja pokażę, jak go zakończyć i jak rozpocząć nowy, a później powiem, ile zrobiłam rzędów, więc powtarzamy na razie, czyli omijamy 2 oczka, robimy 2 oczka i w trzecim oczku 2 słupki i tak powtarzamy aż do końca, czyli tutaj na końcu na pewno zrobimy w tym miejscu, później będą 2 oczka i w ostatnim oczku spotykamy się już za chwilę. Ok, mamy końcówkę pierwszego rzędu i jak widać tutaj zostaje nam jeszcze jedno oczko i po zrobieniu 2 oczek łańcuszka na końcu robimy już tylko 1 słupek. Hop, 1 słupek. No, tutaj nitki mi się trochę zazdzieliły. Ok, mamy to. I teraz 2 oczka łańcuszka. Raz, 2. Odwracamy naszą robótkę i w tym pierwszym oczku robimy 1 słupek. Hop. Słupek. Znowu 2 oczka łańcuszka. I tutaj już będzie łatwo, bo tutaj pomiędzy każdymi 2 słupkami robimy 2 słupki. Zobaczcie. Hop. Raz. I 2. I znowu 2 oczka łańcuszka
i znowu 2 słupki. 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. Zobaczcie, hop. I znowu tutaj 2 słupki, więc kolejne rzędy już nie będą tak uciążliwe jak zaczęcie tego na łańcuszku. O, zobaczcie, widzicie? Za każdym razem 2 słupki będą wychodziły z pomiędzy 2 słupków, ale zanim przejdziemy dalej, chcę Wam pokazać, ile aktualnie tu jest centymetrów, bez żadnego rozciągania, tylko ładnie tutaj ułożę. Ułożę, żeby... O, mamy od brzegu do brzegu praktycznie. Tak, tu wchodzi już słońce. I teraz sprawdzam. Od brzegu do brzegu, tu mi wychodzi bez rozciągania jakiegokolwiek 52 cm. Jak rozciągnę, to wychodzi, tak jak widzieliście wcześniej, prawie 62. Dla mnie to jest idealne. Jeżeli chcecie szersze, robicie, pamiętajcie, po 3 oczka więcej, co 3. Jeżeli ja miałam 82, to wy robicie 85 albo 88 albo 91 i dopiero po tym dodajemy te 2 oczka na początku rzędu, żeby zacząć nasz top. Więc teraz robimy ile rzędów? Tyle, ile chcemy. Ja chcę, aby ten mesh top zakończył mi się pod biustem, więc robię 25 rzędów. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Od razu możecie także zacząć drugą stronę. Ja, pamiętajcie, podzieliłam sobie motek na 2, czyli przód będzie robiony z 50 gram i tył też z 50 gram, co oznacza, że dzielimy 350 też na pół. Co wychodzi 175, z tego co dobrze liczę, bo 300 na pół to jest 150, a 50 na pół to 25, więc 25 plus 150 to 175 metrów. I tyle mi wystarczy na szerokość tutaj tych 82 oczek i wysokość 25 rzędów. Więc ja przerabiam, zaraz spotkamy się już na tym, jak będą 2 takie części. Pokażę Wam, jak zrobić połączenie i zacząć rękawy. Ok, u mnie tak wyglądają obydwie części. Tak jak mówiłam, 82 oczka na 25 rzędów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i na końcu 25. Oczywiście to są już 2 części, tak? Już obydwie części tutaj sobie przełożyłam. I właśnie sobie spróbowałam prawie ostatnie oczko przez przypadek. Ok, co teraz? Teraz przymierzamy. Przymierzamy i patrzymy, jak dużą przestrzeń musimy mieć na głowę. Ja na początku miałam szerzej, później jednak stwierdziłam, że nie musi być aż takie szerokie, bo pamiętamy, że po pierwszym moczeniu, czyli tak zwanym blokowaniu, na pewno to się nam trochę rozszerzy. Więc zawsze możemy sobie tak zmniejszyć, zawsze możemy sobie to tak plus minus 2 cm czy nawet 3 cm robić ciut mniejsze. Oczywiście nie polecam za bardzo, bo różnie się włóczka próbuje ułożyć. Ok, ja sobie wybiłam znaczniki, w którym miejscu, patrząc sobie od brzegu, to jest 8. przestrzeń, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i wiem, że te momenty będę łączyć. W jaki sposób to łączymy? I tu jest super dowolność. Możemy to sobie połączyć po prostu półsłupkami, możemy to łączyć też oczkami ścisłymi. Jak połączymy, tak będziemy mieć. Ja na ten moment jeszcze tego nie łączę. Wolę zacząć sobie tutaj robić rękawy. Przy rękawach oczywiście też mierzymy sobie rękę, żeby było wiadomo, ile mamy w obwodzie ręki, czyli na początku przy bicepsie, żeby nie było, żeby się nie okazało, że później jest po prostu za ciasno. Ja sobie tutaj oczywiście to też zmierzyłam już i u mnie wychodzi, że około połowy rzędów to moja ręka. I teraz w jaki sposób będziemy to łączyć, już Wam oczywiście to pokazuję.
Ok, a więc sprawdziłam sobie, zmierzyłam rękę i jak nie rozciągam, to jest bardzo ważne, bo to są dwie różne, jak nie jest rozciągnięte, to mamy tutaj około 12 cm, jednak jak wezmę i rozciągnę sobie to mam tutaj 16 cm. Dlaczego patrzę w momencie, kiedy nam się rozciągnie? Bo ja wiem, że w trakcie na pewno zmieni kształt ten mesh top, właśnie on się na pewno rozciągnie, on jest teraz po prostu świeżo po zrobieniu, a świeżo po zrobieniu włóczka nie układa się jeszcze tak, jak będzie się układała przykładowo po pierwszym praniu. Mam tutaj, u mnie jest to dokładnie 10 przestrzeń, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Tego nie widać, bo mam tutaj dwie warstwy. I jak zaczynamy? Gdzie jest ta moja buczka? Zaczynamy od pachy. Dlaczego? Ponieważ łączenie rzędów lepiej, żeby było mniej widoczne niż bardziej widoczne. No nie chcemy, żeby nam szło na ramieniu. Lepiej, żeby szło sobie pod pachą. Ono i tak nie będzie widoczne, ale gdyby jednak gdzieś nam coś nie poszło przy tym łączeniu, to lepiej, żeby ono było schowane. W jaki sposób zaczynamy? Będziemy robić tak, że w każdej przestrzeni będą dwa słupki, a pomiędzy tym te dwa oczka. Czyli wzór jest taki sam, ale inaczej będzie przy pierwszym oczku i przy tych dwóch ostatnich, ponieważ tu zrobimy to tak, aby w następnym rzędzie już te dwie przestrzenie były jakby jedną. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Robię sobie oczko łańcuszka i nakładam na szydełko. I teraz oczywiście wszystko będę robiła oddzielnie, czy najpierw tą stronę, a później drugą, no bo ma mi powstać rękaw. Wszystko popołączane na razie mam tutaj, akurat tutaj mam związane nitką, tu mam znacznik, żebym wiedziała, gdzie jest koniec i początek tego mojego rzędu. Wkładam pod spód, mam to oczko i teraz narzut, wyciągam, narzut, hop i teraz robię jakby tutaj już przez dwa, oczko, hop i jeszcze raz. Więc mam jakby pierwszy słupek. Tą nitkę, która tutaj mi zostaje, zaraz sobie tu wplączę. I teraz uwaga, w tej przestrzeni jest jeden słupek, tak jak mówiłam. Drugi do kompletu będzie w ostatnim oczku i zaraz Wam pokażę, jak to dzięki temu będzie wyglądało. Robię tak, ponieważ jeżeli zrobię teraz w każdym, to ten rękaw będzie z automatu szerszy niż ta przestrzeń. Ona się trochę rozciągnie, ale pamiętamy, że tutaj wzór nie będzie szedł w taki sposób, tylko w taki. Czyli to, co mamy tutaj na końcu, będzie za chwilę tutaj, a on będzie chciał się też rozciągnąć. Dlaczego? Dlatego musimy go jakby tutaj złapać w taki sposób, żeby on nie próbował nam iść szerzej niż ta część, która nam tutaj powstała. Więc wzór będzie szedł cały taki sam, oprócz pierwszego oczka, ostatniego oraz tutaj tych oczek brzegowych na obydwu częściach. No, ostrości jesteś ważna. Więc teraz po tym pierwszym słupku, który jest w 10 przestrzeni, robię normalnie dwa oczka łańcuszka i narzut i w kolejnej przestrzeni już robię normalnie dwa słupki. Tak jak mówiłam. I powtarzam tak do końca tej pierwszej części, pamiętając, że w tej ostatniej przestrzeni, już na brzegu tej przedniej bądź tylnej części, bo to wszystko zależy od tego, który będziecie robić rękaw, robimy jedną. Czyli tu będzie jeden słupek i zaraz się tu spotykamy, więc przerabiamy po dwa, tak jak wcześniej, czyli ten wzór idzie tak samo, dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki, dwa oczka i ja za chwilę tutaj przeskoczę, pokażę, co zrobić tutaj w tym ostatnim oczku i co zrobić w tym pierwszym, żeby to dobrze wyglądało. W kolejnym rzędzie też Wam pokażę, żebyśmy się po prostu nie zgubili. Więc przerabiamy i zaraz się spotykamy na końcu tej pierwszej części. Mamy ostrość, ok. Dobra. I teraz zobaczcie, mam ostatnią część. Mam już tutaj dwa oczka zrobione i robię jeden słupek. Hop. A drugi słupek, który powinien być tutaj, robię już w tej części po drugiej
stronie. One na razie są jeszcze rozłączone, ale wiemy, że one później będą tutaj zszyte. I to jest po to, żeby tutaj nie powstało nam po prostu za dużo tych oczek. Więc już tutaj na tej drugiej stronie robię ten drugi słupek, więc tutaj traktuję to jak jedność, tak? Te dwa słupki, mimo tego, że oddzielnie, one są i działają dokładnie jak te. Zobaczcie, pomiędzy nimi nie ma żadnych oczek. Teraz dopiero dwa oczka i tutaj po drugiej stronie już tworzę kolejne części, czyli hop, druga przestrzeń i tak do przestrzeni 10. Tam też zrobię tylko jeden słupek, połączę go z tym pierwszym, który był na początku rzędu, a później Wam pokażę, w jaki sposób te kolejne rzędy będą rosły, żeby nam tutaj ładnie to się ułożyło, więc przerabiamy. Do tego u mnie jest to 10. Pamiętamy, że tu też będzie jeden słupek, ale przecież ja to za chwilę Wam pokażę. Ok. Mam już ostatnią przestrzeń i tak samo jak wcześniej robię tutaj, łapiąc tą nitkę od razu, która jest od tego pierwszego oczka, łapię ją sobie tutaj pod spód, hop, robię jeden słupek i bez żadnych oczek przechodzę od razu, tak żeby mi się tutaj nic nie poplątało, przechodzę do tego pierwszego w rzędzie. Łączę się teraz z nim oczkiem łańcuszka, a raczej dokładniej to oczkiem ścisłym nawet, nie łańcuszka. To jest nie, jeżeli podnosiliście za to, to oczko się pewnie gdzieś tutaj brzydko ułożyło, ale ono tu jest, do połączenia, czeka. Więc ja tutaj patrzę, żeby się dobrze wbić. Wiem, że tu jest tak, raz, dwa i tu jest tak, raz, dwa i tu mam moje pierwsze oczko. Ono się troszkę tutaj źle ułożyło, ale może położę bardziej. A ono się zciaśniło po prostu przez to, że podniosłam wcześniej robótkę troszkę na tym i to oczko przez to próbowało mi się źle ułożyć, ale o, raz przeszłam przez jedną nitkę i jeszcze druga nitka tego oczka też powinna się tak ładnie ułożyć, zaraz. O! Widzę i nie mogę przejść, on nie wierzy. Ok, dobra, mam to. I teraz tak, z tym pierwszym oczkiem łączę to oczkiem ścisłym, nie żadnym łańcuszkiem, jak przed chwilą powiedziałam, tylko oczkiem ścisłym, czyli narzut wyciągam przez to, co było tutaj takie ciasne. No, powinno wyjść, ale bardzo, bardzo mi się zciaśniło. Spróbujemy inaczej. O. No, nie wierzę, że takie rzeczy. O, hop. I hop, i wyszłam. I teraz pamiętamy, że te dwa słupki, one mają teoretycznie wyglądać jak te. Więc ja wiem, że tutaj muszę włożyć kolejne dwa słupki. Teraz jak mam to oczko ścisłe, przekładam pod spodem, robię narzut, wyciągam, mam dwa oczka, narzut, przeciągam, no i narzut, robię oczko. I to jest mój pierwszy udawany słupek i obok robię już zwykły, czyli hop, i słupeczek. Teraz zaczynam już drugi rząd. Zobaczcie, między tymi słupkami z dwóch stron zrobiłam, więc teraz dwa oczka łańcuszka i pomiędzy tymi słupkami znowu robię dwa słupki, czyli kontynuuję dokładnie ten sam wzór, który był wcześniej na tej części przedniej i tylnej. Musimy tylko pamiętać, że jak dojdziemy do tego newralgicznego miejsca, czyli znowu połączenia tutaj, to tu będzie to dziwnie wyglądało. O, na razie mam tutaj jeszcze jakiś słupek. Można to sobie tutaj też zrobić. Zobaczcie, jak tylko przyczepiam, połączę to, to od razu to wygląda jak trzeba. Widzicie? Dwa słupki koło siebie. Więc znowu tutaj robię dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki, dwa oczka. Zaraz oczywiście pokażę ten moment. I pozostałe rzędy też już w taki sposób robimy, tak? Czyli powtarzamy cały czas ten sam wzór. Jak długo? No tyle, ile starczy nam tak naprawdę włóczki. Ja, pamiętacie, mam podzieloną włóczkę na dwie mniejsze, czyli każda ma po 50 gram. Chciałabym, żeby ten rękaw doszedł mi aż do nadgarstka.
Więc myślę, że spokojnie około 30 rzędów powinno mi tutaj wyjść, a może nawet i 40. Skąd ja to wiem? Ponieważ jak sobie popatrzę, to tutaj było powtarzane, tutaj miałam w rzędzie 26 tych części wzoru. Teraz w rzędzie nie mam aż 26, mam zaledwie 18, więc na pewno zrobię więcej niż 25 rzędów. No 5 rzędów myślę, że jeszcze więcej niż tylko 5, więc myślę, że wyjdzie około 40 rzędów. Ja za chwilę przeskoczę, pokażę Wam, jak wygląda mój rękaw i czy faktycznie w miarę dobrze strzeliłam z tymi 30 paroma, 40 może rzędami. Więc tak jak mówię, tutaj lecimy. Ja za chwilę jeszcze pokażę to łączenie i później spotkamy się już na zszywaniu. Więc lecimy. Ja tutaj robię szybki przeskok i pokażę Wam tutaj tą część rękawa zaraz. A dopóki nie dojdziemy do tego miejsca, to 2 słupki pomiędzy innymi 2 słupkami. Ok, dochodzimy znowu do tego momentu, o którym mówiłam i patrzymy. Mam tutaj już 2 oczka i tutaj pomiędzy tymi, no, ostrości łap ładnie, pomiędzy tymi słupkami z 2 różnych stron musimy znowu zrobić słupki, czyli jeden słupek, hop, i drugi słupek pomiędzy tutaj 2 oczka łańcuszka i przechodzimy do kolejnych 2 słupków. I teraz w kolejnych rzędach już ten wzór tutaj będzie wyglądał zupełnie normalnie, bez problemu. Zobaczcie, już wygląda jak trzeba. Gdzie będziemy musieli zawsze o tym pamiętać? Już nigdzie tak naprawdę. Musimy tylko pamiętać, że tutaj zaczynamy każdy od udawanego słupka i od słupka, więc kończymy 2 oczkami łańcuszka, które za chwilę tutaj się łączą oczkiem ścisłym. Ja za chwilę jeszcze to szybko pokażę, żeby to nie uciekło, bo jednak tutaj będziemy powtarzać to przez kolejne rzędy, a nie chciałabym, żeby to łączenie rzędów było widoczne, czyli to, co mówiłam wcześniej, że można je zrobić na tyle ładnie, że on się nie będzie rzucał, ale dla bezpieczeństwa lepiej zawsze zrobić go pod pachą, więc ja tutaj dokończam i zaraz się spotykamy tutaj na końcu tego rzędu jeszcze. Ok, tak jak już wcześniej mówiłam, zakończenie rzędu, czyli te pierwsze udawany słupek i prawdziwy. Ja mam tutaj już 2 oczka łańcuszka, więc hop, wbijam się tuż przed ten słupek prawdziwy, bo tu takie piękne oczko mi powstaje, więc wbijam się tylko pod to oczko, robię oczko ścisłe, hop, ściskam i teraz wchodzę, zobaczcie, jak rozszerzam, to tu jest jeszcze jedna nitka i teraz w całości pod tą nawet dolną nitkę, narzut przeciągam, narzut przez 2 i 1 oczko łańcuszka i znowu robię zwykły słupek obok i mam początek rzędu. I znowu 2 oczka łańcuszka i patrzę, gdzie są 2 kolejne słupki i znowu pomiędzy słupkami i tak aż cały rękaw lewy oraz prawy nam powstaną i tam się też spotykamy, czyli jak zrobimy obydwa rękawy, wtedy jeszcze połączymy, zszyjemy. No i będzie koniec tego mesztopa. Trochę pracy przed nami, ale będzie fajnie. Ok, zrobione jeden rękaw i zrobiony drugi rękaw. U mnie rękawy mają po 39 rzędów. Aż mnie bicek boli od robienia tylu rzędów na raz jednego dnia. I przejdźmy do zszywania, bo tylko to nam zostało. Ja już tutaj, zobaczcie, jedna strona czeka, jedna strona jest już połączona, o, to tutaj jest już połączona, a druga strona czeka, żebym Wam to pokazała. Tak samo tutaj na dole pod rękawem już z jednej strony mam to zszyte, z drugiej strony czeka, żebym Wam pokazała. I teraz tak, każda z tych części będzie
połączona inaczej. Ta pod pachą, z racji tego, że to są brzegi rzędów, będzie po prostu zszyta. W jaki sposób? W taki, żeby po pierwsze wszystkie te przestrzenie były równo, czyli żeby brzeg nam wyszedł równo, tak jak tutaj po tej stronie mi wyszło. Zobaczcie, równiutko, nie widać, jest zgrubienie, bo to są jednak dwa brzegi, ale ogólnie chodzi o to, żeby wzór, żeby te przestrzenie, ta kratka była tutaj równiutko połączona, czyli po prostu przy zszywaniu pamiętamy, łączymy sobie tutaj te krateczki wszystkie równiutko razem. Mamy tą ostrość? O. I wtedy dopiero przeszywamy pomiędzy nitkami. Ja Wam tutaj pokażę, o co mi chodzi. Na końcu zaczynamy odtąd, żeby później łatwiej było na końcu schować sobie nitkę. I tutaj na początku robimy sobie nie oczko łańcuszka, tylko bierzemy i nawet sobie związujemy tutaj. Zobaczcie, ja tutaj sobie przewlekę jedno i przewlekę drugie. I robimy sobie tutaj najlepiej supełek. Co po drugie? Po drugie przewracamy na lewą stronę. Czyli nie od tej strony, a od drugiej strony zszywamy. Zobaczcie, biorę, układam równo, jak najrówniej. Hop, przewlekam i zaczynam zszywać. Czyli ja sobie tutaj ułożę to. Za każdym razem poprawiamy tak, żeby te oczka łańcuszka, zobaczcie, te oczka łańcuszka, które były tutaj pomiędzy słupkami, te zawsze były równiutko, widzicie? Równe dziury, bo oczka łańcuszka są równo ze sobą. I po prostu bierzemy, ja tutaj sobie jeszcze pod znacznikiem przeskoczę i przeszywamy, czyli pomiędzy tymi nitkami, które są tutaj na brzegu, raz to jest słupek, raz to jest słupek oraz łańcuszek, bo to w zależności czy to był koniec rzędu, czy początek rzędu, bierzemy i zszywamy. Tak? Pamiętamy, robimy to na lewej stronie i zawsze patrzymy, żeby nam się połączyła jedna część i druga część, więc tutaj większej filozofii nie ma. Zszywamy aż do końca, pamiętamy, żeby równiutko tutaj to ułożyć, żeby nam się nie rozjechało i żeby nitka nam nie uciekała z igły. Jeżeli nie macie takiej dużej igły, to możecie użyć zwykłą igłę, byleby miała na tyle duże oko, żeby Wam przeszła włóczka. Tutaj może także być ostra igła, wtedy pamiętamy, musimy bardziej uważać po prostu na nasze palce, więc tutaj, tak jak mówię, przeszywamy zawsze od przodu, dzięki temu nitka nam się, zobaczcie, tutaj układa ładnie. I mówię, to jest lewa strona, więc ta nitka zostanie nam na lewej stronie. I tak przeszywamy aż do pachy. Tutaj akurat mam jeszcze znacznik przy paszce, więc w taki sposób zszywamy aż do pachy. Dobra, co robimy od drugiej strony? Od drugiej strony, w sensie od góry tutaj, tak? Zobaczcie, ja tutaj już połączyłam i to połączenie wygląda inaczej niż zszycie, bo to nie jest zszycie. To są po prostu oczka łańcuszka, oczka ścisłe, zrobione na płasko. I od razu mówię, nie jest to wygodne, ale jak widać wygląda perfekcyjnie i bardzo ładnie. W jaki sposób to robimy? Tutaj ja zaczęłam, zobaczcie, ja zaczęłam od rękawa i idę do środka i w taki sam sposób robię z drugiej strony po to, żeby mi się to jakby zgadzało, żeby wyglądało to równo, nie? Możecie oczywiście zrobić od drugiej strony, odtąd do pachy. Dzięki temu nie musicie patrzeć, gdzie jest ostatnie oczko. To jest tutaj już Wasz wybór. W jaki sposób to robimy? Możecie mieć tu nitkę, nie musicie. Różnie to bywa, ale ja zacznę zwykłą nitką, ponieważ wiem, że ta nitka, która jest tutaj, po prostu mi nie starczy. Po zakończeniu całego swetra zostało mi jeszcze kawałek włóczki, więc mam luźną nitkę, żeby po prostu to zrobić. I teraz w jaki sposób to robimy? Na początku oczko początkowe, no jeszcze się zrób, początkowe oczko nakładamy na szydełko i teraz tak, nasza nitka robocza będzie musiała iść pod robótką, tak żeby u góry było widać tylko te oczka ścisłe, dlatego najlepiej sobie włożyć szydełko od spodu, żeby od razu nam się nitka ułożyła. Widzicie, ona wychodzi ze środka, nie może nam wystawać tutaj. Będę musiała sobie przybliżyć, żeby było mi to dużo łatwiej pokazać, bez podnoszenia.
Myślę, że teraz będzie ok. Mam nadzieję, że nie zniknie nam tutaj to na tle tych wszystkich kolorów. I teraz tak, żeby połączyć, no to bierzemy pierwsze wolne jakieś tutaj oczko na brzegu i zobaczcie, nawet jak mam tutaj rękaw już przyłączony, patrzę sobie, żeby to wszystko mi było równo, bo tutaj rękaw nam się tutaj układa i wszystko inne. Więc biorę pierwsze jakieś byle jakie oczko i po prostu łączę sobie oczkiem ścisłym. No. Ścisnęło mi się oczywiście na szydełku. O nie, rozdwoiła mi się nitka. Chyba już wszystko, jeszcze jedna. Ok, dobra, mamy to. I teraz zaczynamy. W jaki sposób? Patrzę, czy widać mnie w ogóle w aparacie. Ok. I teraz tak. Patrzymy, bo mamy nitki, oczka. No, ale ostrości. Musisz mnie tu złapać. O. Mamy oczka od tej strony, czyli tutaj mamy u góry piękne oczka od słupków i z drugiej strony mamy takie same. I będziemy, tak samo przy oczkach tutaj łańcuszka są. Będziemy łączyć tylko środkowe nitki. Dlaczego mówię środkowe? Bo od tej strony jest to tylna nitka, ale od drugiej strony, jak patrzymy, jest to nasza jakby przednia. Nie jest to wygodne, ale ładne, więc zobaczcie, biorę oczko pierwsze i wbijam się pod, zobaczcie, tylko pod tą tylną nitkę. Nie wbiłam się w całe oczko. Nitka robocza pod spodem, szukam z drugiej strony i też mam oczko i wbijam się tylko pod to, które jest od środka. Teraz biorę narzut i przeciągam raz przez jedno, raz przez drugie, a na końcu przez to, co jest na szydełku. Ściągam i znowu biorę jedno od środka, nitka robocza pod spodem, patrzę na kolejne oczko i znowu biorę tylko to od środka naszej robótki i znowu narzut, przeciągam jedno, przeciągam drugie i przeciągam to, co było na szydełku. I w taki sposób przerabiam aż do momentu końcowego, czyli u mnie jest to akurat środek, a jeżeli robicie od środka do rękawa, no to do momentu, gdy dojdziecie do łączenia z rękawem. O. I mówię, nie jest to wygodne, ale jest to bardzo ładnie później wyglądające połączenie, dlatego łączymy i spotykamy się już na podsumowaniu. Patrzymy zawsze, które oczko już jest połączone. Jeżeli nitka z niego wychodzi, to wiem, że tu już było. Hop. Najlepiej właśnie robić to nie w powietrzu, tylko w miarę, żeby leżała ta robótka. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć te wszystkie oczka, tak? Więc tutaj kolejny pochłaniacz czasu, ale za chwilę już koniec i za chwilę ta satysfakcja po prostu będzie mogła wyjść na zewnątrz u nas, już ta radość ze skończonego mesztopa. Ok, więc patrzymy dokładnie na wszystkie oczka i łączymy, no bo mi tutaj już coś zgubiłam oczko. Tak, tu gdzie będą oczka łańcuszka może być momentami trudniej, wtedy lekko sobie rozciągnąć, tu musi być to oczko, tak? O, więc spotykamy się na końcu po połączonych obydwu stronach. No i tyle. Ok, na samym końcu oczywiście przy przyszyciu, czyli na boku naszego masztopa, jeżeli mamy jakąś wolną nitkę, to bierzemy i związujemy ją sobie w supełek, a nitki, które nam zostają, próbujemy jeszcze gdzieś tutaj schować. Ja wiem, że przy masztopie nie jest to zbyt łatwe, ale pamiętajmy, że tu powstał nam szw i między tym szwem na pewno można schować jedną nitkę. Od góry, tutaj na samym końcu, po skończeniu połączenia, robimy oczko ścisłe, już takie normalne, czyli takie oczko łańcuszka. O, zobaczcie, co mi się stało. Przez przypadek sprułam, za mocno pociągnęłam i szybciutko muszę to naprawić. Hop. Chciałam pokazać, specjalnie nie zrobiłam ostatniego oczka i co? I pociągnęłam za mocno. No, oczko. Hop, czyli na końcu robimy już sobie oczko łańcuszka i je mocno ściskamy.
Przeciągamy oczywiście nitkę już do końca, tak żeby nam się już nic tutaj nie próbowało spróć. Hop. Na końcu możemy jeszcze zrobić tutaj mały supełek i oczywiście nitkę znowu chowamy tutaj gdzieś pomiędzy tym zakończeniem, ale to już igiełką można schować. Więc wszystkie nitki próbujemy jak najbardziej schować. Niedużo, kawałek nawet i tak naprawdę nasz mesztop jest gotowy do noszenia. Cały nam się tutaj nie zmieści, akurat w miarę widać, że są rękawy, dół, przód. Co ważne, warto go jeszcze uprać przed noszeniem, bo tak jak mówiłam wcześniej, na pewno troszkę się rozciągnie. To jest normalne przy blokowaniu, więc musicie się na to nastawić. Ok, mam nadzieję, że wszystko tutaj wytłumaczyłam. Gdyby się okazało, że czegoś tu zabrakło, że coś jest niedobrze pokazane, niejasno powiedziane, komentarze do Waszej dyspozycji i oczywiście social media, czyli Instagram, Facebook, a nawet TikTok, tam też jestem, wszędzie odpowiadam jak najszybciej, jak tylko się da. Mam nadzieję, że skończycie te mesztopy. Czekam na oznaczenia oczywiście, tak żebym mogła zobaczyć Wasze skończone prace, a na ten moment zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, żeby Wam się pojawiały powiadomienia. No i co? Do następnego. Pa!